Słuchajcie, znów w redakcji byliśmy lekko stronniczy, bo ktoś rzucił tematem, że Thermomix to być może nie jest kompletne urządzenie i atmosfera zrobiła się gorętsza niż w kuchni Gordona Ramsaya, gdy ktoś podał mu źle usmażonego steka. No bo jedna osoba mówi: słuchaj, on wszystko sam potrafi zrobić. No chyba jak będzie miał 5 rąk do pomocy w postaci dodatkowych końcówek. I wiecie co? Dwie osoby mają rację, no bo Thermomix jest super urządzeniem, no ale wiecie, jak dorzucimy do niego kilka tych drobiazgów w postaci akcesoriów, no to przestajesz już robić rosół, a zaczynasz komponować ramen z własnym bulionem, tonkotsu, jajkiem ajitsuke, domowym tare, tak jakbyś miał staż u Nobu Matsuhisy. Now I did it. Więc dziś pokażę wam 7 dodatków do Thermomixa, które podbiją wasz kuchenny skill i zagwarantują wam miejsce w Masterchefie. To rzeczy, których używam na co dzień i nieraz uratowały mi dupsko, w szczególności kiedy musiałem przygotować kolację dla znajomych, no i udawałem, że wszystko przygotowałem w sumie sam. Na początek coś, czego wielu osobom brakuje w Thermomixie, czyli tarka Wunderslicer V2, która tym razem nie jest od Worwerka. Siekasz, blendujesz, miksujesz, gotujesz, a na sam koniec jeszcze musisz zetrzeć tą marchewkę na tarce i zastanawiasz się, czy warto było wydać te wszystkie pieniądze na robota zamiast na wakacje we Włoszech. Kiedy byłem na redukcji i jadłem mniej kalorii, no to pomyślałem, czym mogę zastąpić ten swój ulubiony makaron, no i wpadłem na pomysł, no może jakimś warzywem i cukinia. Kroiłem ją właśnie na takie drobne paseczki, które przypominały makaron, no i słuchajcie, to była katorga, bo to nie zawsze wychodziło, a tutaj nakładam sobie nakładkę, wrzucam cukinię, raz, dwa, trzy i mam zdrowy, gotowy posiłek. Ale spokojnie zetrzesz też tym inne warzywa na wiórki do surówki, możesz zetrzeć też ogórka, jabłko czy nawet ser. Kolejne akcesorium to motylek Butterfly, ale nie jest to ten dodatkowy nóż, którym kiedyś posługiwali się chuligani i łobuzi, chociaż w sumie zawsze chciałem taki mieć. W zestawie z Thermomixem dostajemy klasycznego motylka, no wiecie, niby działa, ale jak ma humor. Bitą śmietanę już prawie mamy, wszystko wygląda idealnie i nagle bach! Dosłownie 3 sekundy za długo, motylek się obrócił, coś się zsunęło i wszystko poszło w diabły. Dlatego warto dorzucić tą lepszą wersję, ten motylek 2.0. Te wersje silikonowe albo sztywne z tym lepszym profilem naprawdę robią robotę. Przede wszystkim napowietrzają nam lepiej kremy i masy, nie zsuwają się przy wyższych obrotach, no i nie wyglądają jak zabawka z Kinder Niespodzianki. Jak chcesz ubić śmietanę, a nie swoje nerwy, to serio warto. Pokrętło do wyciągania ciast to trochę wygląda jak taki plastikowy gadżet z katalogu rzeczy niepotrzebne, ale w sumie fajne, ale słuchajcie, jak raz spróbujecie, to nie będzie odwrotu. Bo jeśli kiedyś robiłeś ciasto w Thermomixie, to dobrze wiesz, co się dzieje. Pół masy zostaje na nożach, reszta gdzieś się wkrada w zakamarki misy, a ty stoisz z tą biedną szpatułką i czujesz się jak chirurg na dyżurze. I właśnie wtedy wchodzi on, niepozorny, ale bardzo skuteczny pokrętło, ale nie takie do radia w aucie. Wkładamy, przekręcamy je raz czy dwa i ciasto idealnie nam odpada z noży, bez grzebania, bez babrania i bez ryzyka utraty palców. Jasne, można też dalej walczyć łopatką, przeklinać pod nosem i stracić pół ciasta, ale można użyć pokrętła i mieć święty spokój. Gotujesz w Thermomixie i nie masz foremek, to w sumie jakbyś miał Netflixa i nie miał pakietu z Full HD i 4K. W sumie niby masz sprzęt, ale nie wyciągasz pełni jego możliwości. Foremki to takie ciche bohaterki, które ogarniają jajka w koszulkach bez bajzlu, mini zapiekanki bez wyklejania blachy, czy babeczki jajeczne, fitomlety, serniczki, co tam tylko chcecie i wymyślicie. A najlepsze jest to, że nic nie przywiera, nawet jeżeli przesadzimy z serem, myje się je w jakieś 3 sekundy, nawet jednym palcem, no i są wielorazowe, więc jesteś eko, planeta ci dziękuję, a ty nie musisz wydawać tych groszy na te papierowe papiloty. Jeżeli tak jak ja, kiedy za każdym razem pojawiacie się w kuchni, to zostawicie jakiś ślad na szafce, półce, blacie czy koszulce, no to ten sprzęt na pewno wam się przyda. Wyobraź sobie, że miksujesz zupę, wszystko idzie pięknie, tak jak zwykle, aż nagle plask. Pomidory na suficie, krople na kafelkach, a ten elegancki ombre na szafkach, no to nie nowy design, to po prostu pomidorówka w stanie pary. Dlatego warto mieć to akcesorium, czyli szczelną osłonkę, która trzyma parę i rozpryski w ryzach, chroni meble, trzyma nasze nerwy na wodzy, no i przede wszystkim gotowanie staje się znów przyjemnością, a ty być może nie usłyszysz: coś ty znowu narobił w tej kuchni. To jest gadżet z kategorii nie wiedziałem, że tego potrzebuję, dopóki nie spróbowałem. No bo wiecie jak to jest, kiedy chcemy zmienić coś twardego, na przykład orzechy, ziarna czy cukier na puder. Zamiast miksowania mamy show z popcornem. Wszystko tam lata nam dookoła, albo przykleja się do misy, albo te wszystkie składniki twarde robią nam salto nad nożami. A ten niepozorny reduktor, no, kieruje nam wszystkie składniki
dokładnie tam, gdzie trzeba, czyli do noży, utrzymuje składniki na dnie, a nie w górnych warstwach misy, no i sprawia, że nie kończymy z półproduktem na dnie i resztą na ścianach. Wkładasz go do misy, lekko opierasz o ściankę, no i włączasz Thermomixa. No i tyle, bez kliknięć, bez kombinowania, bez czytania instrukcji po węgiersku. Po prostu działa i oszczędza Ci nerwów. I na koniec zostawiam temat porządku, czyli temat, który na pewno docenisz, kiedy już wszystko Ci leży, pewnie byle gdzie. Bo Thermomix to nie tylko misa i ekran, to zestaw łopatek, wkładek, pokrywek, motylków, koszyczków. Serio, z czasem robi się z tego mały arsenał kuchenny. No i teraz pytanie, gdzie to wszystko trzymać? A. W szufladzie z folią aluminiową i zapasowymi bateriami. B. W skrzynce z narzędziami. C. Na półce obok kubków z 2008 roku. Czy może D. W organizerze, który ogarnia temat za Ciebie. Pamiętaj, wykorzystałeś wszystkie koła ratunkowe. D? To jest poprawna odpowiedź! Organizer to jest taki fajny sprzęt z przegródkami, który ma dopasowane miejsca na akcesoria, często z matą, która chroni wszystko nam przed rysami. Wszystko ma tam swoje miejsce, nic nam się nie gubi, no i nie musisz tłumaczyć współlokatorowi, mężowi, dziecku, co to jest właściwie to dziwne coś z plastiku w naszej szufladzie. Mała rzecz, a oszczędza nam codziennie czas i nerwy. Dobra, to teraz wasza kolej. Jestem ciekaw waszych komentarzy, które akcesoria do Thermomixa to dla was absolutny must have, a które okazały się być może jakąś totalną klęską i stały się relikwiami w szufladzie z AliExpress. Dajcie znać w komentarzu, bo bardzo chętnie przygotuję drugi materiał o waszych patentach albo przestrogach, bo na pewno też takie się znalazły przy wyborze dodatkowych akcesoriów. A jeśli wy jeszcze nie subskrybujecie, to kliknijcie w ten czerwony guzik, dzięki temu mamy jeszcze większe paliwo do roboty i testowania tych przeróżnych, niesamowitych gadżetów, a wy macie zaoszczędzony czas, nerwy i czyste płytki w kuchni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.